Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa od pierwszego dnia, kiedy zaczęła nadawać, była obiektem wściekłych ataków PRL-owskiej propagandy. Zapowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego, że dziennikarze rozgłośni będą mówić Polakom o sprawach, które zainstalowany w Warszawie sowiecki reżim chce przed nimi ukryć, była dla władzy śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego praktycznie od pierwszego roku nadawania przez Radio Wolna Europa władze PRL zagłuszały audycje radia, wydając na to ogromne pieniądze. W połowie lat 50. XX wieku działało prawie 250 zagłuszarek, które miały tylko jedno zadanie: utrudnić Polakom słuchanie audycji rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. A agenci Urzędu Bezpieczeństwa szukali tych, którzy mimo zakazu słuchają wrogiej rozgłośni. Propaganda PRL-owska nie pozostawiała wątpliwości, kto jej zdaniem stoi za rozgłośnią. Amerykański wywiad, hitlerowscy specy od propagandy, podżegacze wojenni i zjadliwi odwetowcy. Oto ludzie ustalający linię polityczną monachijskiej szczekaczki. Pisała o rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa PRL-owska prasa. To rzekomo prawdziwe oblicze rozgłośni miały obnażać plakaty na ulicach i karykatury publikowane dziesiątkami w gazetach. Dureń, co słucha z miną tak błogą, komu pomaga? Śmiertelnym wrogom, głosił plakat, który widać za moimi plecami. Radio Wolna Europa łatwo było atakować, wykorzystując miejsce, skąd rozgłośnia nadawała. Monachium to przecież miasto, w którym powstawała partia Adolfa Hitlera. Ale Niemcy jako miejsce nadawania audycji Radia Wolna Europa nie były wybrane przypadkowo. Po prostu inne europejskie kraje nie zgodziły się na prowadzenie na ich terytorium antyrosyjskiej działalności. Amerykanom pozostała więc część Niemiec znajdująca się pod okupacją wojsk Stanów Zjednoczonych. Stąd jednak tak wiele hitlerowskiej symboliki w karykaturach atakujących Radio Wolna Europa. Dziennikarze rozgłośni nie byli tylko kłamcami i zdrajcami. Byli sługusami Hitlera i Goebbelsa. Byli faszystowskimi hienami. Byli wojennymi podżegaczami. Byli marionetkami, którym podpowiadają audycje śmiertelni wrogowie Polski. Więcej plakatów i karykatur atakujących Radio Wolna Europa do obejrzenia w Muzeum Pana Tadeusza.